Jeszcze tydzień temu mało kto znał to nazwisko. Dziś papież Leon XIV, czyli Robert Prevost, jest na ustach całego świata. I to nie tylko wśród katolików. Kim jest człowiek, który zaskoczył Kościół i przeszedł przez konklawę jak burza, choć nie był nawet w gronie faworytów? Co działo się za zamkniętymi drzwiami kaplicy sykstyńskiej? I dlaczego to właśnie on został wybrany, a nie ci, których typowali wszyscy? W tym odcinku 5 rzeczy, których jeszcze nie wiesz o nowym papieżu. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To nie będzie kolejny biogram z Wikipedii. Nie opowiem Ci tylko, gdzie studiował i ile języków zna nowy papież, bo Leon XIV to coś więcej niż niespodzianka konklawy. To wybór, o którym już mówi się, że był najlepszym z możliwych. Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się rzeczy, które naprawdę warto znać, jeśli chcesz zrozumieć nie tylko nowego papieża, ale i kierunek, w którym zmierza dziś Kościół. Jest wtorek, 13 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Jak wybrano papieża Leona XIV? O przebiegu konklawy tak naprawdę nie wiemy nic, bo kardynałowie składają przysięgę milczenia. Ale nieoficjalne przecieki już po kilku dniach zaczęły układać się w jedną całość. Choć zaznaczmy, nie ma pewności, że tak właśnie wyglądało konklawę 2025. Na kilka dni przed jego rozpoczęciem faworytem był włoski kardynał Pietro Parolin, za czasów Franciszka szef watykańskiej dyplomacji. Był faworytem, bo w trudnych czasach i w sytuacji rozchwiania Kościoła gwarantował ciągłość nauczania i polityki Watykanu. Poza tym uchodził za jednego z najbardziej zaufanych ludzi Franciszka, a wśród 133 kardynałów z prawem głosu na konklawę znacząca większość to właśnie duchowni powołani przez Franciszka. Co się zatem stało, że Pietro Parolin nie zdobył 2/3 głosów? Najprawdopodobniej w pierwszych głosowaniach poparli go kardynałowie z Europy i miał w sumie około 50 głosów. Brakowało jednak kolejnych 40 i szybko okazało się, że Azja czy Afryka nie będzie głosować za Parolinem. Innymi słowy, że Włoch nie ma szans przekonać do siebie nieprzekonanych. Gdy okazało się, że jest pad, kardynałowie z Ameryki Łacińskiej zaproponowali kompromisowego kandydata, Amerykanina i Peruwiańczyka, kardynała Roberta Prevosta. Według włoskich watykanistów w czwartym głosowaniu, czyli w czwartek 8 maja po południu, obecny papież dostał grubo ponad 100 głosów. I właśnie wtedy z komina nad kaplicą sykstyńską uniósł się biały dym. Kim z wykształcenia jest nowy papież? Papież Leon XIV ma 70 lat. Urodził się w Chicago, ale sporą część życia spędził na misjach w Peru. Z wykształcenia jest matematykiem, a licencjat zdobył na Uniwersytecie w Pensylwanii. Ale ma też doktorat z prawa kanonicznego. Napisał go i obronił na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Co to za doktorat? O to zapytałem dominikanina ojca Pawła Trzopka, który na tym samym papieskim uniwersytecie jest obecnie prefektem biblioteki. Papież Leon XIV studiował na naszym Uniwersytecie Świętego Tomasza Angelicum w Rzymie w latach 1983-1985. Studia uwieńczył otrzymaniem tytułu doktora z prawa kanonicznego, bo na tym wydziale studiował. I jego praca doktorska, którą właśnie tutaj mam przed sobą, nosi tytuł Urząd i władza lokalnego przeora w zakonie świętego Augustyna. Pracę napisał w języku angielskim. Została obroniona w roku 1985 i dość taka solidna praca. Wszystkich stron jest niemal 250, dokładnie 245 razem z obfitą bibliografią. I bardzo ciekawe jest to, że już pierwsze zdanie wstępu, jakie papież Leon napisał, to wstęp rozpoczyna się słowami authority as service.
władza jako służba. I myślę, że to może być słowo, to może być fraza, która gdzieś będzie towarzyszyła jego pontyfikatowi. Pontyfikatowi człowieka, który ma doświadczenie życia zakonnego jako brat we wspólnocie, jako przełożony i też w ten sposób, w sposób naukowy zastanawiał się nad tym, jak być przełożonym w swoim własnym zakonie. Teraz ten rys służby, myślę, że on już go przeżywał, zarówno będąc przełożonym generalnym swojego zakonu, jak później biskupem w Peru, a także odpowiedzialnym za dykasterię do spraw biskupów w Stolicy Apostolskiej. Myślę, że te słowa władza jako służba jakoś definiowały jego życie Augustianina, misjonarza, biskupa, kardynała i teraz będą dalej definiowały jego życie jako papieża. Układa, chociaż jest to praca z prawa kanonicznego, układa cały ten materiał według pryncypiów teologicznych. Umieszcza swoje rozważania w kontekście właśnie teologii urzędu, opisuje to wszystko, czego się wymaga od lokalnego przeora wspólnoty augustiańskiej, ale jednocześnie pokazuje takie tło teologiczne, mówi o zadaniu nauczania, o zadaniu uświęcania, o zadaniu rządzenia. I co ciekawe, te wszystkie elementy są i muszą być obecne też w posługiwaniu Piotrowym. Więc myślę, że jakoś tak opatrznościowo już jako doktorant, młody doktor namyślał się nad tym, jak może wyglądać posługa przełożonego w Kościele. W tym wypadku, w wypadku Leona XIV, chodzi o to najwyższe przełożeństwo, które będzie też największą służbą. Warto przypomnieć, że jeden z oficjalnych tytułów biskupa Rzymu to jest tytuł sług Bożych. Jakie pasje ma Leon XIV? Zacznijmy od tego, że papież uwielbia grać w tenisa i że podobno jest całkiem dobrym graczem. Gdy pracował w Peru, grał bardzo dużo. Gdy został szefem dykasterii w Watykanie i przeprowadził się do Włoch, nie miał już okazji często bywać na korcie. Papież ma też talent muzyczny. Oto dowód. To wideo pochodzi z 2014 roku z Peru, gdzie ojciec Robert Prevost, dzisiejszy papież, śpiewał z młodymi ludźmi Feliz Navidad, czyli bożonarodzeniową piosenkę José Feliciano. Ale papież także po wyborze pokazał, że lubi i potrafi śpiewać. Regina Celi, letare, alleluja, quia meruisti portare. To wielkanocna pieśń Regina Celi, którą w kościele śpiewa się przez kilka tygodni po Wielkanocy i którą papież zaśpiewał z wiernymi w czasie pierwszej południowej modlitwy w niedzielę po swoim wyborze. To jest odcinek o nowym papieżu Leonie XIV, wybranym na konklawę w maju 2025 roku. Już za chwilę dowiesz się, jakim on jest człowiekiem i jakim będzie papieżem. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co myślisz o nowym papieżu Leonie XIV i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Jakim człowiekiem jest papież Leon XIV? Na to pytanie najlepiej odpowie człowiek, który od lat zna Roberta Prevosta, gość poprzedniego odcinka podcastu Świat, ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin,
duchowny z tego samego zakonu, co obecny papież. Na niego wielki wpływ wywarły misje w Peru. On był zawsze taki cichy, spokojny, wycofany, jakby lekko zgaszony, ale zawsze uśmiechnięty, zawsze taki serdeczny, grzeczny, uprzejmy. On został przemieniony przez misję, przez spotkanie się z nędzą peruwiańską. Będąc rektorem seminarium w Trujillo, równocześnie był proboszczem w jednej z parafii na peryferiach miasta, w parafii w slumsach, którą dotknął naprawdę biedy. On troszczy się o to, żeby każdy człowiek miał takie poczucie godności, nawet jeżeli jest grzesznikiem, tak? Nawet jeżeli jest to ksiądz, który podejmuje złe wybory w życiu, który upadł, który porzuca kapłaństwo. On będzie tę osobę chronił i starał się dotrzeć do jej serca, a za wszelką cenę. To jest człowiek, który po prostu słucha ludzi. I słucha bardzo uważnie, bardzo głęboko, patrzy w oczy, ale też patrzy w serce. A gdy mówi, to jest przekonany do takich swoich racji. To jest też ścisły umysł. On ukończył magisterium z matematyki, więc to jest człowiek, który naprawdę musi mieć bardzo poukładaną rzeczywistość, bo i ją planuje, ale nie reżyseruje, w tym sensie, że to nie jest cyniczny gracz, nie, absolutnie nie. To jest człowiek, który podejmuje decyzje po namyśle i po modlitwie. Podobno jest dobrym menadżerem też. Tak, jest znakomitym menadżerem, jest człowiekiem, który patrzy przyszłościowo i umie rozeznać projekty, tak? Projekty, które służą przyszłości budowaniu na przykład jakiejś wspólnoty, a które raczej służą jej zapaści. Natomiast ja bym się jakoś nie skupiał na jego kwalifikacjach ekonomicznych, tak? A bardziej na tych kwalifikacjach charyzmatycznych. To jest charyzmatyczny przywódca, ale inny niż charyzmatyczni przywódcy, do jakich stereotypowo jesteśmy przekonani albo przyzwyczajeni. Jaki będzie pontyfikat Leona XIV? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Zapytałem o to nie tylko ojca Dawidowskiego, ale także Rafała Fleszara, watykanistę telewizji EWTN Polska, który jest w Rzymie i który całkiem niedawno w podcaście Świat opowiadał o tym, jak papież Franciszek zmienił Kościół. Papież Leon XIV z pochodzenia jest Amerykaninem, ale większość swojego dorosłego życia przepracował jako misjonarz w Ameryce Południowej. Został kreowany na kardynała przez papieża Franciszka zaledwie 2 lata temu. Na ile zna arkana Curii? Na ile są mu znane problemy, z którymi będzie musiało się zmagać papiestwo? Tego nie wiemy. Dzisiaj Watykan ma przed sobą mnóstwo pytań, od tych najbardziej prozaicznych, gdzie zamieszka nowy papież, poprzez te, jakie będą jego pierwsze decyzje personalne. Wiemy już w tym momencie, że na chwilę obecną pozostawił wszystkich na swoich stanowiskach z czasów papieża Franciszka. Na jak długo? Nie wiemy. Kto będzie jego najbliższymi współpracownikami w dalszej przyszłości? To również pokaże nam czas. Na pewno dla Kościoła jest to początek nowej ery. Czy Leon XIV będzie kontynuacją papieża Franciszka? W pierwszej chwili pokazał nam się w czerwonym mucecie. Jest to pewne zerwanie z tym, jak ubierał się, jak obchodził się papież Franciszek. Z drugiej jednak strony, w pierwszym swoim wystąpieniu błogosławieństwo Urbi et Orbi aż 2-krotnie nawiązał do swojego poprzednika. Jaki to będzie pontyfikat? Czas pokaże. Myślę, że będzie to papież, mówiąc po włosku, francescano ma non troppo. Franciszkański, ale nie za dużo. Przesłanie o sprawiedliwości społecznej i o tym, że należy budować mosty, a nie mury, czyli łączyć ludzi, a nie dzielić. I te ramiona Placu Świętego Piotra są otwarte dla wszystkich, dla bliskich i dalekich. Więc to takie jest, myślę, przesłanie bardzo jasne, czytelne. To będzie też, myślę, ekumenista, tak?
inny niż inni papieże, ale on będzie trochę nie tyle, co wchodził w buty Franciszka, chociaż na przykład wczoraj zrezygnował z czerwonych trzewików papieskich, a został w swoich czarnych butach. To też jest ciekawe. Powiedział mi ksiądz Piotr Żelazko z Patriarchatu w Jerozolimie, że oświeciło go, czytając Leona i Franciszka, dwa życiorysy, nagle, że Franciszek miał najbliższego współbrata, którym był brat Leon. Brat Leon, który pojawia się w kwiatkach świętego Franciszka z Asyżu. I to jest ciekawe, że to właśnie Leon potem kontynuuje dzieło biedaczyny z Asyżu. I tutaj jest Franciszek papież, jest Leon papież. Oni byli za życia przyjaciółmi, więc jestem przekonany, że ten kierunek opcji dla ubogich, kierunek skutecznego głoszenia Ewangelii w taki sposób, aby ludzie zaprzyjaźnili się z Jezusem, bo to o to chodzi. My musimy pamiętać, że nie rozmawiamy o jakimś obrazie socjologicznym, tak? Ale to jest obraz większej całości, a ta większa całość to się po prostu nazywa Kościół ciało Chrystusa. To znowu górnolotnie zabrzmi. Człowiek, który jest niewierzący, nie kupi tej perspektywy, tak? Ale my innej nie mamy. I ona musi się przebijać. To nie jest, on jest sługą świata, tak, ale nie jest posługaczem świata, tak? To jest ktoś, kto jest też sumieniem świata, a jest sługą sług Bożych i dlatego mówi o sobie: z wami jestem chrześcijaninem, dla was biskupem. Ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, który nowego papieża zna od lat, a wcześniej Rafał Fleszar, watykanista telewizji EWTN Polska, i ojciec Paweł Trzopek, prefekt biblioteki na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Już po pierwszych wystąpieniach widzimy, że papież Leon XIV będzie starał się zrobić, co tylko może dla pokoju na świecie, a konkretnie, by zakończyć wojny w Gazie i na Ukrainie. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego ludu Ukrainy. Chciałbym, aby zostało zrobione wszystko, by osiągnąć szczery, sprawiedliwy i długotrwały pokój tak szybko, jak to będzie możliwe. Niech wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni i niech wszystkie dzieci wrócą do swoich rodzin. Jestem niezmiernie zasmucony tym, co dzieje się w strefie Gazy. Niech natychmiast nastąpi zawieszenie broni. Niech pomoc humanitarna zostanie dostarczona wycieńczonym cywilom i niech wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Czy uda się papieżowi doprowadzić do końca wojen? O tym już w następnym odcinku podcastu Świat. A nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.